Dawaj, Maniek, to już się kameruje! Cześć, witam Was. Moi kochani, przede wszystkim wielkie dzięki za wczorajszego live'a. Jak zawsze bardzo miło z Wami spędziłem czas. I w kwestii wyjaśnienia chodzi o to, że miałem dzisiaj nagrać dalszą część tego, co Wam zapowiedziałem w poprzednim materiale. Ale jak wiecie, polityka nie śpi, politycy nie śpią i sprawiają nam przeróżne ciekawe niespodzianki. I mam dzisiaj dla Was taki gorący temat, oczywiście z udziałem pisowców, który, no można by powiedzieć, jest niecierpiący zwłoki. No, temat, że tak powiem, na gorąco, taki gorący materiał. I postanowiłem ten materiał, który miałem nagrać dzisiaj, nagram następnym razem, a dzisiaj Wam przekażę coś zabawnego, a zarazem żenującego. Ci, co wczoraj byli u mnie na live'ie, ten filmik, ten filmik widzieli, bo im go puszczałem, ale puszczę go teraz tutaj w tym materiale, bo to jest w pewnym sensie jakieś wprowadzenie do tematu, który chcę dzisiaj poruszyć. I powiem Wam tak, no ten materiał, który za chwileczkę zobaczycie, wpadł mi w ręce pod koniec zeszłego tygodnia. Dzisiaj wpadł mi w ręce kolejny materiał i powiem Wam, że na samym początku byłem święcie przekonany, że to kolejna super produkcja Republiki i Kółeczka z serii właśnie tych oscarowych produkcji telewizji Republika i Kółeczka. I teraz dla tych, co nie widzieli, wrzucę ten super materiał, super film właśnie funkcjonariusza Kółeczka. I może też, nie wiem, w ten sposób Wam wyjaśnię, że to, co zobaczyłem dzisiaj, no, wprowadziło mnie w błąd, w przekonanie, że to jest kolejna ich produkcja, ale to nie była ich, tutaj od razu powiem, kolejna ich produkcja, a było to samo życie, to była prawda, to nie był fake, to po prostu był Morawiecki, ale o tym za moment. Zobaczcie ten super materiał telewizji Republika z funkcjonariuszem Kółeczkiem. Do ściany! Do ściany! Minister wyjeżdża z Polski, minister nie potrafi odsiedzieć swojego, kiedy ksiądz potrafił odsiedzieć swoje, kiedy dwie urzędniczki potrafiły odsiedzieć swoje. Pobudka! Co jest? Nazywasz się Marcin Romanowski? Czy byli torturowani przez wasze służby? Kilkunastogodzinne przesłuchania w kajdankach. Słuchaj, jest wyjście z tej sytuacji. Możesz powiedzieć nam prawdę. Ja z nim Minister pogadam. skrępowany w tych kajdankach, ręce spuchnięte. No po co tak? Porozmawiajmy jak ludzie. Spadaj oprawców. Będziesz współpracował? Tak, będę ze mną gadał. To nie będziesz gadał. To nie będziesz gadał. Bez ministra nie może ruszyć proces, ministrze, a proces musi się zacząć jak najszybciej, bo media też go potrzebują. Bo wam się wydaje, że wasza władza będzie wieczna. Wszystkim tyranom i wszystkim bandytom u władzy tak się właśnie wydawało.
Moi kochani, teraz przejdźmy do konkretów. Macie wstęp i materiał, który mnie bardzo zmylił, ale konkrety. Tematem przewodnim, chyba tak można powiedzieć, jest tutaj kwestia zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Jest to jedno z tych wydarzeń, które robi, no, można powiedzieć, wrażenie. Mimo że uroczystości oficjalnie rozpoczynają się o godzinie 12 czasu amerykańskiego, czyli 18 czasu polskiego, no w sumie powiem wam, że jakoś akurat tak się składa, że jest w sumie, gdy teraz to nagrywam, jest godzina 18, czyli się rozpoczęło zaprzysiężenie Trumpa. Już teraz, powiem wam, widać, jak Waszyngton szykuje się na te wielkie święto. Nie tylko ze względu na samą inaugurację, ale i dlatego, że ta ma przypominać no, niczym taki koncert gwiazd. Na zaproszenie Trumpa zjechali się miliarderzy, celebryci, influencerzy, no i oczywiście politycy z całego świata. Nie, Dudusia, tego największego, najlepszego przyjaciela Trumpa nie będzie. Nie zaprosił go, ale to później. I tutaj tak, z Polski przylecieli m.in. politycy PiS. Mateusz Morawiecki i donosiciel kapuś Dominik Tarczyński, którzy reprezentują frakcję europejskich konserwatystów i reformatorów. Gdzieś w tłumie pojawiły się takie nazwiska z europejskiej skrajnej prawicy, część liderów jak Viktor Orban miała w planach przylot, ale ostatecznie zrezygnował. Warto dodać, że zaproszenie ominęło kilka osób, które mogłyby nieco zepsuć atmosferę, w tym Władimir Władimirowicz Putin czy Aleksander Łukaszenka. No, jak wiecie, do Trumpa sama śmietanka towarzyska. No i tutaj z racji silnego mrozu i opadów śniegu inauguracja została przeniesiona do wewnątrz Kapitolu. To pierwsza taka sytuacja od 1985 roku. No ale to nie jest jedyna rzecz, która czyni to wydarzenie, no nazwijmy to wyjątkowym. Uroczystość jest potężnie zabezpieczona, no, tysiące funkcjonariuszy, setki blokad i całkowicie zamknięte strefy wokół Kapitolu. To tylko jedna z tam, tylko kilka metod. Kto się dostał, ten się cieszył, kto nie, ten próbuje przekonać służby jak potrafi. I tutaj wjeżdża na białym koniu nasz Mateusz Morawiecki. Sylwester marzeń w Budapeszcie. Na kresach tego śpiewu rośnie fala. La 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 la, la 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 la, gdy płyną dźwięki tej piosenki. La 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 la, la 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 la, każdy się robi w sercu miękki. La 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 la, la 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 la, piosenka radość nas wyzwala. La 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 la, la la la, wspólnego śpiewu rośnie fala. La 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 la, la 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 la, gdy płyną dźwięki tej piosenki. La 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 la, la 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 la, każdy się robi w sercu miękki. La 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 la, la 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 la. No i moi drodzy, zaczyna się zabawa. Wśród tłumu, które ustawiły się w kolejce do wejścia, znalazł się m.in. właśnie nasz super premier tysiąclecia Mateusz Morawiecki. Ten pisowski pachołek popychadło Kaczyńskiego nie miał prawdopodobnie przy sobie oficjalnego zaproszenia.
Informację jako pierwsza opublikowała na portalu X-Reporterka, tutaj pewnie przeinaczę nazwisko, przepraszam, Olia Skottercaster, zresztą macie tutaj na tym. Napisała: były premier Polski Mateusz Morawiecki próbuje przekonać Gwardię Narodową, kim jest. Żeby potwierdzić swoją tożsamość, pokazuje im swoją stronę na Wikipedii, napisała. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych i szybko rozniosło się po sieci. No niestety względy bezpieczeństwa nie pozwalają wejść każdemu na wiec Trumpa, zwłaszcza w opcji na krzywy ryj, nawet gdy pokażesz wpis w Wikipedii na swój temat. Powiem wam, moi drodzy, w ten sposób. Samo przystąpienie do PiS-u, samo popieranie PiS-u to już jest upadek na dno. Ale to, co odwalił Morawiecki, to nie dość, że to jest dno dna, to jeszcze rycie ryjem w mule. Jak można tak się poniżyć? Jak można w taki sposób się ośmieszyć? Powiem wam szczerze, myślałem, że już niżej Morawiecki upaść nie może. No, ale muszę jednak przyznać się do błędu. Morawiecki przekazał, że... I tutaj uwaga, bo to jest dość ciekawe. W swoim czasie Morawiecki publicznie przekazywał informację, że otrzymał zaproszenie na zaprzysiężenie od samego Trumpa. No, szczycił się w tym. A gdy tam się pojawił, pokazywał w telefonie wpis na swój temat w Wikipedii. No, mistrz świata, powiem wam. No, w Polsce już głośno o tym, że sam Trump dzwonił niby do niego. Niektórzy wyśmiewali Tuska, że on nie otrzymał zaproszenia, a Morawiecki ma. No, taka narracja dla poznawczo opornych. No, trafiła jakiś czas temu. Ojejku, powiem wam, że uśmiałem się. No dobra. Karnowski ujawnia, że to zaproszenie wysłała telewizja Republika. Okazuje się, że to nie Trump zaprosił, a Republika zaprosiła Morawieckiego. A Morawiecki oznajmił, że dzwonił osobiście Trump i jego zaprosił. No, powiem wam, Bareja by tego nie wymyślił. No i pewnie nie na zaprzysiężenie, ale do zrzutki na bilet grupowy w lot, nie wiem. Nie, staram się powstrzymać ze śmiechu. Zresztą zaraz przejdę dalej. Zobaczcie, może zobaczcie ten materiał właśnie tej reporterki ze Stanów Zjednoczonych. Jak Morawiecki, zaproszony osobiście przez samego Trumpa, próbuje dostać się. No, powiem wam tak. Zaproszenie na Wikipedię chyba jeszcze tego nie było. Było na wnuczka, było różnie, ale na Wikipedię jeszcze chyba nie było. Popatrzcie. Have any pass? No, they have no pat. They have no badge. No nothing. Did they not have foreign contact? Like any foreign contact for the event? It's gonna be a negative.
Right now we're on G9. 93. Yeah. Temperatures down there. Right, that direction. They don't account for the fact that that's blocked off. There's a private building over there. This is a secret service. All I know is unfortunately I don't know they've got their traffic. You're not getting there. He's serious. I know you have Liberty Ball passes, and that's great. This is for the victory rally. Powiem wam, że nie wiem, ale tak mi się to skojarzyło, że to mogło być coś na zasadzie, że Morawiecki do tych żołnierzy z Gwardii Narodowej z takim tekstem: panowie, to ja, Mateusz, Telewizja Republika, Macierewicz, Kaczyński, Orban, przyjaciele, no co, nie znacie? Hej, to ja, Mateusz, najlepszy premier świata. A tak poważnie, no, a tak się skubaniutki chwalił tym zaproszeniem. No było takie ładne, amerykańskie, a tutaj dupa. Trzeba było posługiwać się Wikipedią. No ale śmiechy, chichy, ale powiem wam tak. Tak naprawdę 8 lat pracowali na to, żeby spotkać Trumpa. Duda musiał czatować przy windzie, a Pinokio, no, nie przebrnął, nie przekonał, nie przebłagał ochroniarzy na wiecu. No, cały PiS w pigułce. O Dudzie też jeszcze tam później troszeczkę kilka słów powiem. Powiem wam tak, mi się wydaje, że po prostu Republika wyciulała, zrobiła w balona Morawieckiego. A nasz Mateuszek chciał wejść na krzywy ryj bez zaproszenia i dokumentów, no i legitymował się stroną Wikipedii. No szkoda, że jeszcze nie pokazał im paszportu Polsatu. Ale z drugiej strony, moi drodzy, zobaczcie, jak to jest. Gwardia Narodowa nie przepuściła zakłamanego Bambika na wiec Donalda Trumpa, no, ich pisowskich idola. No a zobaczcie, Mateuszek chciał być taki amerykański, a tu nic, dupa. No, to jest potwarz, to jest atak na Polskę, no niemalże, nie wiem, czy Kościół nie zacznie mówić, że to jest atak na Boga, ale to już zostawmy, ale na pewno ta Gwardia Narodowa to same lewaki, którzy zgadali się, żeby naszego superpremiera nie wpuścić na wiec Trumpka. Ale też jest opcja, że być może żołnierze z Gwardii Narodowej odczytali w Wikipedii, że to kłamca i oszust. No, upokorzenie, powiem wam, poziom level hard. Morawiecki pokazuje Gwardii Narodowej stronę z Wikipedii o sobie, by wejść na inaugurację pomarańczowego czuba. Były premier, przyjaciel Trumpa, czyli kto? Czyli wielki nikt. No obciach, jeszcze raz obciach. A tak się chwalił tym zaproszeniem, tak się puszył, było takie piękne, amerykańskie. A tu co? No, nasz były premier Mateusz stoi przed Kapitolem, gdzie odbywał się więc Trumpka i próbuje przekonać Gwardię Narodową, kim jest, pokazując swoją stronę w Wikipedii. No, powiem wam naprawdę, Bareja by tego z pewnością nie wymyślił. Po prostu nie ma lepszych odpisowców. Ich nie trzeba krytykować, ich tylko trzeba cytować. Także, moi drodzy, nasz Mateuszek pojechał sobie do Stanów, by wziąć udział w wiecu na Kapitolu w Waszyngtonie.
którym odbywa się właśnie już teraz inauguracyjna mowa Trumpa, zaprzysiężenie Trumpa. Przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów EKR oraz wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli nasz Wateusz, który miał takie piękne, amerykańskie zaproszenie, jak się okazuje, ma problem z wejściem na to wydarzenie. I na tym nagraniu, które widzieliście, które krąży po sieci, widać, jak Morawiecki próbuje przekonywać żołnierzy Gwardii Narodowej, aby go wpuścili na wiec Trumpka. Jeszcze raz to powtórzę, co za poniżenie. Bo powiedzcie, co trzeba mieć we łbie, albo jak trzeba być zdesperowanym, żeby przekonywać, żołnierzy Gwardii Narodowej, kim się jest, żeby potwierdzić swoją tożsamość, to pokazuje się swoją stronę na Wikipedii. Ja pierdolę. I to niby poważny polityk, niby poważny człowiek. Amerykanie, i to nie jest tajemnicą, mają fioła na punkcie bezpieczeństwa swojego prezydenta. Zabezpieczają takie spotkania z prezydentem, czy coś w tym rodzaju. Zabezpieczają to chyba i jako kraj jedno z najbardziej na świecie. A tu na białym rumaku pojawia się Wateusz Morawiecki z Wikipedią w telefonie, wyobraźcie sobie. I on mówi, że on jest Mateusz, on jest były premier Polski, on jest przyjacielem Trumpa. I patrzcie tu, żołnierze, patrzcie tutaj, kurczę, jestem na Wikipedii i macie mnie wpuścić, to jest potwierdzenie mojej tożsamości, bo moja twarz jest na Wikipedii i jest napisane jak byk, że ja byłem premierem i że ja jestem Mateusz Morawiecki. Mistrzostwo świata. Mateusz, kurwa, zaimponowałeś mi. Ale krążą też, moi drodzy, plotki, że podobno Wikipedia przy haśle Morawiecki była niewiarygodna, bo nie zaktualizowano o nowe działki i nieruchomości Morawieckiego. Być może to tych żołnierzy zmyliło. Kto wie, może i tak. Bo jak wiecie, nawet Wikipedia nie nadąży uzupełniać wiadomości, jeśli chodzi o działki Morawieckiego. Ale wiecie co, nie wiem, pewnie się mylę, ale tak mi się wydaje, że gdyby Bambik pokazał tą fotkę, którą tu widzicie, to na pewno by poznali, że może Bambik dostał zezwolenie, by gdzieś w kącie stanąć jako lokaj wielkiego polityka, czy coś w tym rodzaju. Myślę, że bardziej by było przekonujące to zdjęcie niż wpis w Wikipedii. Teraz tak trochę poważniej. Na zaprzysiężenie Trumpa zaproszono, generalnie rzecz biorąc, 4 prezydentów: Argentyny, Salwadoru, Ekwadoru i Chin oraz 3 premierów Indii, Włoch i Węgier. Niestety Ondrzeja nie zaprosili, ale o Ondrzeju za chwilę. Podsumowując to żenujące przedstawienie Wateusza, powiem wam tak, ja doskonale rozumiem, naprawdę rozumiem to, że pisowcy zaciekle walczą o własną pozycję w świecie polityki. To jest naturalne, ale czy naprawdę muszą przy tym to, że siebie upokarzają, to ich bajka, niech się jak lubią się tak bawić, niech się tak bawią, ale czemu
upokarzają nas, Polaków? Czemu upokarzają, ośmieszają nasz kraj? No co ja tu mogę więcej dodać? Kurwa. Bambik to jest jednak Bambik. No ale przejdźmy do Andrzeja, bo tutaj też taka mała jeszcze, a chociaż jeszcze może nie, poczekajcie. Jeszcze co do Morawieckiego, no tak powiedziałem, szkoda, że zamiast strony Wikipedii nie pokazał paszportu Polsatu na przykład. No chyba, że do niego w końcu dotarło, że jest po prostu złodziejem i że jest nikim również za oceanem. Jak stare powiedzenie dobrze mówi, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, a skończył jak menel na ulicy. Ale tak na poważnie, to upokorzenie Morawieckiego to nie tylko jego osobista porażka, to upokorzenie dla całego PiS i polskiej tak zwanej prawicy. Morawiecki dobrowolnie wybrał drogę, którą wyznaczył mu Kaczyński. A teraz Amerykanie nawet nie chcą mu za to pozwolić, może inaczej, no. Nie będę się znęcał nad Morawieckim, tylko takie pytanie, czy naprawdę można upaść niżej niż upadł Morawiecki? Biedak nie może pogodzić się, że jest nikim, że nikt nie chce z nim rozmawiać. Jakim trzeba być idiotą, żeby jechać na krzywy ryj i liczyć na to, że wystarczy strona na Wikipedii. Tak czy inaczej, moi drodzy, no nasz Wateusz Morawiecki, super premier, stał przed wejściem na wiec Trumpa. Nie chcieli go wpuścić, mimo że pokazał swoje nazwisko w Wikipedii. No wyobrażacie sobie taki skandal? Ja podejrzewam, że to była po prostu zła organizacja i lekceważenie Polski, a nie wina samego Morawieckiego. No i teraz na koniec już, moi drodzy, jeszcze kilka słów, oczywiście też związane z tematem, o naszym Andrzejku, który notabene też nie dostał zaproszenia. No, takim wielkim przyjacielem Trumpa jest i tutaj wam oczywiście przedstawię tłumaczenie Andrzeja, czemu nie pojechał. No, Duduś był kelnerem Kaczyńskiego i Trumpa. Trump nie zaprasza na inaugurację po prostu kelnerów. 4 zrobił. 4 dla taty Freda. Ale myślę, dim, dede. To jest, ponieważ to jest naprawdę problem. To jesteś ty, to jest i to jest. Być Dobra, może. Andrew, maybe już wystarczy. No, a jeśli chodzi o naszego Andrzeja, no Duda przed wylotem na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos udzielił oczywiście samochwalnego wywiadu, podczas którego w samouwielbieniu opowiadał o swoich zasługach w budowaniu polskiej demokracji oraz swojej wielkiej przyjaźni z Donaldem Trumpem, dzięki której Polska ma tak przyjazne i partnerskie stosunki z USA. No, ten pisowski bajkopisarz o wzmożonym samopoczuciu i takim rozbuchanym do granic niemożliwości chorym ego jakoś zapomniał wspomnieć, że ten ustępujący prezydent Joe Biden nie zapraszał go do Białego Domu, był tam jedyny raz. I to tylko w formie naklejki do garnituru Donalda Tuska.
Teraz Trump pokazał Dudzie miejsce w szeregu, nie zapraszając go na uroczystości inauguracji swojej prezydentury. A te jego tłumaczenia, że wolał polecieć do Davos, aby załatwiać polskie sprawy, oraz że nie musi udowadniać swojej przyjaźni z Trumpem, stojąc w tłumie gości na inauguracji jego prezydencji, było tak idiotyczne jak on sam. Bo wszystkim doskonale wiadomo, jak bardzo chciał wziąć udział w tej uroczystości. Jego kancelaria już kilka tygodni temu zamówiła samolot przecież do Waszyngtonu. Tylko zaproszenie od Trumpa niestety nie przyszło. Andrzejku drogi, obudź się wreszcie, ty narcyzowaty klaunie, i zrozum, że to żaden szanujących się polityków po twoich 10 latach łamania prawa, konstytucji, demokracji nie będzie cię tak naprawdę poważnie traktował. A spotykali się z tobą tylko dlatego, że byli zobligowani do tego protokołem dyplomatycznym. I na całe szczęście to już tylko 197 dni zatruwania twoją głupotą, błazenadą, bufonadą i pisowską zdradą Polski i Pałacu Prezydenckiego. Tylko, a może aż 197 dni. Duda, generalnie rzecz biorąc, upadł nisko. Prezydentura się kończy, MKOL zdech, ONZ też, do FIFA też nie chcą, do FSI też nie, Leśne Ruchadło też się nie odzywa, Agata milczy, same porażki. W kotłowni Trump Tower też etatu nie ma. Jak tu spać spokojnie? Tak jak powiedziałem na początku, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. A w sumie tak jak zaczął, tak skończył. Nie będę tam więcej wam zawracał głowy Dudą. Głównym bohaterem był Wateusz z Wikipedii. Ja wam już dziękuję. Następny materiał to, tak jak obiecałem, to co miałem dokończyć, to co wam zapowiadałem. Dzisiaj bardziej śmiesznie, humorystycznie, bo po prostu Wateusz tak się postarał, żeby być na językach całej Polski i nie tylko. Cóż mogę więcej dodać? Dzięki za oglądanie. Komentujcie, jak wy to odbieracie. Może należy skrytykować administrację Trumpa, że tak źle zorganizowali, że Wateusz nawet na zdjęcie z Wikipedii nie został wpuszczony. To jest skandal międzynarodowy. Ja tutaj apel mam do obecnego rządu, że powinni wojnę Stanom Zjednoczonym wypowiedzieć, bo jak to możliwe, żeby Wateusz udowadniał zdjęciem na Wikipedii, kim jest, a Gwardia Narodowa go nie wpuściła. Przecież to jest podstawa do wypowiedzenia otwartej wojny. Dobra, żarty żartami. Jeszcze raz wielkie dzięki. No i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Podziękujesz jeszcze widzom za lajki, komentarze i obserwacje? Tak. A jak? Bardzo, bardzo. Widziałam orła cień, do góry wzbił się niczym wiatr. Co to jest? Kura. Na pewno kura?
Na pewno. A może pan się myli? Może to nie jest kura, dajmy na to pies? To nie jest pies, to jest kura. Niech się pan dobrze przypatrzy. To jest kura, panie generale! To jest.